Słowo karmel dzisiaj kojarzy nam się przede wszystkim z rozpuszczonym cukrem. Ale nie o taki karmel chodzi. A o górę Karmel, położoną na terenie Ziemi Świętej koło Hajfy, tą nazwę można przetłumaczyć jako ogród Ziemi Świętej, z którą związany jest zakon braci Najświętszej Marii Panny z góry Karmel. Zakon, który swoim charyzmatem sięga do jeszcze starotestamentalnego wzorca proroka Eliasza. To na nim i na pustelnikach wieków, nawet nie średnich, ale starożytności chrześcijańskiej, wzorowali swoje życie ojcowie pustelnicy anachoreci. Doba krucjat to czas prosperity karmelitów. W XIII wieku też zatwierdzono ich regułę, ale no cóż, wyprawy krzyżowe skończyły się jak się skończyły. I zakonnicy musieli pomyśleć o tym, aby przenieść się na inne tereny, na tereny Europy. Trafiają tutaj nie tylko w nowych warunkach czasowych, ale również w nowych warunkach społeczno-ekonomiczno-religijnych. Muszą się dostosować do czasów XV-XVI wieku, reformacji, kontrreformacji. Stąd z czasem powstają dwa ich główne odłamy. Do Krakowa, czy do Polski w ogóle, sprowadzić karmelitów według źródeł miała królowa Jadwiga i król Władysław Jagiełło w 1397 roku. Ale to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, którego archiwum odwiedzimy, czyli klasztor karmelitów na Piasku w Krakowie, ma mieć swoją genezę o wiele wcześniejszą. Według jednej z legend wiążą się bowiem jego początki z wiekiem XI i z księciem Władysławem Hermanem, który nie posiadając szczególnych przymiotów intelektu, również miał mieć i bardzo nieprzyjemną chorobę, którą nijak medycy zwalczyć nie potrafili. Natomiast w szczególnym widzeniu sennym Maryja miała księciu zalecić, aby pomimo niesprzyjającej do tego pory roku znalazł pod ówczesnym Krakowem na białym piasku kwitnące fiołki i tym piaskiem, białym piaskiem przetrzeć miał swoją schorowaną twarz. Jak książę zechciał, to uczynił. Znalazł piasek, znalazł to miejsce, doznał cudownego uleczenia, a potem za radą miejscowego krakowskiego biskupa postanowił to wydarzenie w pewien sposób uczcić, upamiętnić, fundując klasztor. Niestety wkrótce i książę, i hierarcha zmarli i tak naprawdę miał tutaj obiekt kościelny powstać, ale w wieku już kolejnym. Co prawda badania archeologiczne nie do końca potwierdzają tą wersję. Wskazują, że osuszenie terenu na piasku to bardziej już wiek XIII-XIV, a więc późniejszy. Nawet gdybyśmy założyli, że początki klasztoru kościoła karmelitów na piasku nie sięgają czasów wczesnego średniowiecza, to i z czasami Jagiełły, z czasami Jadwigi wiążą się tutaj również pewne legendy. Między innymi o stópce królowej Jadwigi, która w sposób cudowny odcisnęła się na bloku kamiennym, kiedy obiekt ten wznoszono i kiedy królowa, zresztą słynąca z pobożności maryjnej, sprawdzała, jak postępują prace i w czasie tej, nazwijmy to, wizytacji spotkała płaczącego kamieniarza. Kiedy zapytała go o powód jego smutku, ten miał odpowiedzieć, iż jego żona choruje, a jego nie stać na opłacenie medyka. I wówczas królowa podjęła decyzję, że jak najszybciej chce pomóc temu, który jest w potrzebie, a więc
uniosła swoją stópkę, oparła o obrabiany akurat przez rzemieślnika kamień i odpięła taką drogocenną broszę, przekazując ją w ręce kamieniarza. Jakie było zdziwienie owego rzemieślnika, kiedy po odejściu królowej okazało się, że na tym twardym kamieniu pozostał odcisk stópki królewskiej, którą dzisiaj można obejrzeć, oglądać na zewnętrznej ścianie kościoła, osłoniętą w taki dość symboliczny sposób kratą. Niedługo później, po około 1500 roku, jeden z zakonników z kolei chciał wymalować przedstawienie Maryi z Dzieciątkiem. Ledwo rozpoczął pracę, kiedy to dzwony wezwały go na modlitwę. Udał się na owe modły i ku swojemu zdziwieniu zaraz po powrocie zobaczył obraz skończony. Obraz, który był nie ręką ludzką uczyniony, a więc i wokół którego wkrótce zaczęły dziać się cuda. Słychać było pienia anielskie, świece same się zapalały, ludzie doznawali łask uzdrowienia. No nie pozostało nic innego, jak odpowiednio ochronić, obudować owy wizerunek, stworzyć kaplicę, również go ukoronować. Tyle jeżeli chodzi o legendy związane z karmelitami krakowskimi, polskimi. A teraz zobaczmy, jakie skarby mieszczą się w tutejszym archiwum. Jesteśmy zatem w gościnnych murach archiwum ojców karmelitów, archiwum prowincjalnym ojców karmelitów przy klasztorze na Piasku, a o perłach, które znajdują się w tym miejscu, będzie nam opowiadał dr Szymon Sułecki, opiekun tychże zbiorów, ale nie tylko tych, bo opiekun także i zbiorów bibliotecznych, także zbiorów muzealnych, ekspozycji muzealnych. No ale my nie po to, my po archiwalia. Cóż tu ciekawego mamy? Jest to archiwum prowincji, które zostało założone w 1640 roku. Wtedy uchwalono, że ono ma się znajdować właśnie w Krakowie. Natomiast oczywiście od samego początku było to archiwum domu, czyli archiwum karmelitów na Piasku. Karmelici zgromadzili przede wszystkim swoje dokumenty najważniejsze, wszystkie swoje przywileje. Natomiast niewiele się zachowało z pierwszego okresu funkcjonowania tego klasztoru, ponieważ były dwie wielkie katastrofy. Jedna to był pożar w 1587 całego przedmieścia, a druga to był potop szwedzki. No i z tego powodu dosyć niewiele zachowało się. Dopiero od XVII wieku ten zbiór jest rzeczywiście dość poważny. I widzę, że tutaj mamy pergamin, tak? To nie jest dokument fundacyjny, to jest trochę można powiedzieć nietypowy dokument. Jest to dokument tak zwana Filadelfia. Umowa pomiędzy 4 zakonami mendykanckimi, czyli żebrzącymi, do których oczywiście należą karmelici. I tu wcześniej były przywieszone 4 pieczęcie generałów tych zakonów, czyli dominikanów, franciszkanów, augustianów i karmelitów. Niestety albo ich nie ma, albo są właśnie w takich ułamkach te dokumenty, te pieczęcie, przepraszam. Ale ja widzę 5. Zgadza się 5, ponieważ w XVII wieku, jak już brakowało co niektórych pieczęci, przyjechał do Krakowa generał, który przywiesił i potwierdził, że to dalej jest obowiązujące. A kawałek dalej, coś co może wyglądać jak pergamin, ale pergaminem chyba nie jest. Tutaj są zebrane przykłady jedynie specjalnych dokumentów, można powiedzieć. Są to śluby wieczyste, czyli każdy zakonnik, który przychodzi do klasztoru, wpierw jest wpisywany w specjalną księgę nowicjuszy, którą mamy tam obok. Natomiast potem po takiej pierwszej formacji
zostaje przegłosowany, czy może wstąpić do zakonu. Czy się nadaje. Czy się nadaje i potem ślubuje Najpierw czasowo, a potem wieczyście. To są właśnie wieczyste. I te akurat dokumenty pochodzą z XVIII wieku i jest ich kilkaset zachowanych, natomiast w pewnym okresie zakonnicy chcieli je specjalnie udekorować, ponieważ było to dla nich jedno z ważniejszych momentów w życiu zakonnym, czyli wejście do zakonu. Stąd też zarówno takie floratury, przeróżne ramy, bardzo, bardzo dokładne, czasami miniatury. Natomiast forma prawdopodobnie wyglądała w ten sposób, czyli że rozumiem, że taki zakonnik pisał to ręką własną, tak. tak? Ozdabiał najpiękniej jak potrafił, po czym właśnie... Po czym te właśnie swoją wotację kładł na ołtarzu właśnie w taki pięknie ozdobiony jeszcze właśnie z zewnętrznej strony. A tu zresztą nawet mamy napis: śluby moje Panu oddaję w obecności wszystkiego ludu, przysionkach domu Pana. No pięknie. Wspomniał pan doktor tutaj o tym, że takim pierwszym dokumentem, pozwolę sobie Oczywiście, przesunąć, proszę bardzo. którym odnotowano fakt, że ktoś chce wstąpić do zakonu, będzie księga nowicjuszy, tak? Tak, jest to księga oczywiście dosyć pięknie ozdobiona z odpowiednim napisem na początku, co zawiera. Natomiast każdy wpis wskazywał na czas przybycia do zakonu, a także to jest ciekawe z dzisiejszego punktu widzenia, również pochodzenie społeczne tych kandydatów, ich wiek, stan społeczny. Między innymi tutaj jest zapis Jakuba Osolińskiego, który wstąpił do zakonu, złożył śluby zakonne wieczyste, natomiast były pewne kontrowersje, ponieważ przed wstąpieniem do zakonu zabił swojego brata i musiał mieć specjalne pozwolenie z Rzymu na to, żeby w tym zakonie przebywać. Różne formy odpokutowywania mogą być. Dobrze. Czyli odnaleźć możemy, jeżeli szukamy informacji o jakimś zakonniku, na przykład w księdze nowicjuszy, ale czy w jakichś jeszcze dokumentach? To jest miejsce do badań nad poszczególnymi zakonnikami. Oczywiście jest Księga Zmarłych, ale też taka księga, są tu spisane żywoty poszczególnych zakonników, niektóre bardziej rozbudowane, mówiące o tym, jakie pełnili funkcje, a niektóre dosyć skromne, bo czasami to był po prostu brat, który pracował w ogrodzie i te wpisy nie były zbyt tutaj rozbudowane. I tutaj te wpisy pojawiały się w momencie śmierci danego? Tak, po śmierci. Danego ojca, danego... Czyli układ tych ksiąg jest oczywiście według nie wstąpienia, tak jak było na początku, tylko według odejścia od zakonu. Dobrze. Czyli już wiemy, w jak różnych księgach możemy szukać informacji odnośnie różnych zakonników. A czy mamy jakieś archiwalia, które w sposób szczególny skupiają się na postaci jednego ojca, jednego karmelita? Są takie księgi. One zazwyczaj dotyczą osób, które pełniły urzędy w zakonie. Tu mam przykład diariusza. Diariusz, czyli pamiętnik, tak? Tak, taki dziennik, pamiętnik socjusza prowincjała, który podróżował. Socjusz to jest osoba towarzysząca prowincjałowi, jego sekretarz. Dobrze. Podróżował razem z prowincjałem po prowincji, natomiast w momencie wezwania na kapitułę generalną do Rzymu, on razem z prowincjałem pojechał do Rzymu i każdy dzień tej podróży opisywał. Dzięki temu możemy się dowiedzieć zarówno jakie miał odczucia
podziwiając zagraniczne miejscowości i tereny, ich sposoby funkcjonowania, zastanawiał się nad jedzeniem, nad sytuacją w innych klasztorach. Jest to dosyć ciekawa historia, którą możemy się bardzo łatwo wejść w XVIII wiek, ponieważ jest to 1782 rok. O tyle ciekawsza, że pisana jeszcze po polsku, więc jeszcze bardziej do nas przemawia. A pisana bardzo czytelnym pismem, jak na czasy. Czyli tutaj mamy dokument akurat relacjonujący działania jednego zakonnika. W którym to roku? W 1782. 52. A jakieś nowsze pamiętniczki opisujące życie? No niewiele się znalazło tego typu ksiąg, natomiast mamy dwie takie małe książeczki zakonnika, takiego malkontenta troszeczkę, który pisywał swoje codzienne przeżycia w klasztorze. Najpierw na przełomie 1899 i 1900 roku, a następnie kolejna, która się znalazła, jest 1916-17 roku. Skoro malkontent, to najszczęśliwszy nie był, czyli zapewne nic mu nie pasowało, tak? Zgadza się. Opisywał wszystkie codzienne niedole, opisywał co jadł na obiad, jaka była pogoda, ale również nieco narzekał na swoich przełożonych, a także na swoją niedolę właśnie w klasztorze i wielką ilość obowiązków oraz niezauważanie jego potrzeb. Jak widać, klasyczny przykład pokory zakonnej. Co mamy ciekawego? Mam jeszcze jedną rzecz, którą jest jakby podstawową księgą, którą badają przychodzący tutaj naukowcy. Z tego względu, że nie mamy kroniki klasztoru, badamy wydatki klasztorne i te rachunki klasztorne chowały się tutaj od XVII wieku, prawie w pełnym komplecie. Widzę, że są wydatki za dokładnie mleko dla chorego albo 3 kopy jaj. Tak. Więc przy okazji wiemy, co jedzono. Problemem zawsze w tych wydatkach jest to, że wiemy, co kupiono, ale nie wiadomo, co zrobiono z tego. Więc nie wiemy, jakie potrawy były zrobione z tych produktów i te wszystkie zapisy jakby wskazują, można powiedzieć, na funkcjonowanie takie gospodarcze klasztoru, które również jest ważne. Ono oczywiście dotyka poszczególnych zakonników zaangażowanych w nich. Mamy na przykład jeszcze jeden dokument, taki bardzo szczegółowy, dosyć nietypowy dla karmelitańskich zbiorów, mianowicie dokładne wydatki i przychody z uprawy tego ogrodu, który jest obok. Okazuje się, że w XVIII wieku karmelici urządzono tutaj szkółkę drzewek, uprawiano brzoskwinie, uprawiano wiśnie, uprawiano melony. No, dość takie ekstrawaganckie jednak. Tak, natomiast przede wszystkim sprzedawali rozmaryn. I ten rozmaryn w hurtowych ilościach i w zależności od tego, czy to był roczny krzaczek, czy dwuletni, czy trzyletni, no to była oczywiście inna cena. Czyli rozumiem, że tutaj mamy wszelkiego rodzaju wydatki. Z jednej strony to jak owoce tutejszego ogrodu sprzedawano i pozyskiwano w ten sposób fundusze, a z drugiej strony co wydawano na cele rozwoju tegoż ogrodu. No i dość, może nie nietypowe, ale ciekawie wyglądające pieczęcie. Tak, no, każde wydatki, zarówno w tych księgach rachunkowych, jak i to właśnie szczegółowych księgach rachunkowych, one były potwierdzane co pewien okres. Tutaj mamy właśnie też podpisy cotygodniowe, natomiast co pewien okres prowincjał jeszcze sprawdzał i była jego pieczęć tutaj wyciskana. I przykład tej pieczęci mamy właśnie również w tych tłokach, które tutaj się znajdują. Ten właśnie tłok, który tutaj widzi Pani, no ta pochodzi akurat z XVII wieku, a tutaj jest używana jeszcze bardzo podobna, jeśli nie ta sama, pod koniec wieku XVIII. Finanse finansami, no ale tymi finansami obracają konkretni ludzie.
a wiek, no końcówka XIX, wiek XX dajesz nam możliwość patrzenia w twarze tych zakonników, jak z dokumentacją fotograficzną. Zachowało się kilka zdjęć z XIX wieku i początku XX. Są to takie niewielkie fotografie przełożonych, którzy byli tutaj w Krakowie, między innymi ojca Kaczkowskiego, który był inspiratorem koronacji Matki Bożej Piaskowej. Kiedy fotografia stała się popularna i nie trzeba było chodzić do fotografa, tylko można samemu było robić tych zdjęć. Oczywiście karmelici wykorzystali to. No i mamy całe albumy, Mamy tak? całe albumy, które podzielone są na zdjęcia poszczególnych zakonników. Tutaj pokażę może jedynie kilka. Zbiorowe fotografie od lat 20. i 30. Tutaj widzimy też klasyczny ten strój. Proszę przeglądać. Są ci, którzy tacy bardziej zamyśleni, prawda? Generalnie im młodsi, tym bardziej zamyślony. Zgadza się, zgadza się. Prawda? No ale jak młodzi, to młodzi również się chcą bawić, jak widać, tak? Bo mamy jasełka. Tak. Jasełka i to takie klasyczne z aniołem, Żydem, królem. Tutaj karmelici kultywowali te zwyczaje i to przede wszystkim klerycy. Zresztą do dzisiaj klerycy w czasie kolędowania przebierają się i można zobaczyć w dzisiejszych mediach, na Facebooku czasami właśnie zakonników poprzybieranych, którzy chodzą z kolędą po celach zakonnych u siebie tutaj w klasztorze. No, czyli bynajmniej nie jest to smutny zakon, ewidentnie taki wygimnastykowany zakon, bo takie figury akrobatyczne, to ja myślę, że dzisiejsza młodzież miałaby problem. Tak, tutaj akurat są wakacje tutaj pod Tarnowskich Lipinach, gdzie karmelici mieli taką rezydencję, w której często spędzali wakacje. O, a tutaj mamy takie nietypowe akurat ujęcie karmelitów, jeżeli chodzi o strój, bo dołożony został element kapelusza. Tak? Tak, to jest rzeczywiście cała gromada, mógłbym powiedzieć, karmelitów, cały szereg karmelitów, którzy wychodzą akurat z klasztoru krakowskiego na ulicę, na przechadzkę. Wszyscy ubrani są oczywiście w habity i z nakryciami głowy, czyli w kapeluszach. Inaczej nie uchodziło. Nie prawda? uchodziło inaczej. No a tutaj już chyba odchodzimy, troszkę nowsze zdjęcia i chyba trochę odchodzimy od przedstawienia samych karmelitów, bo to już chorągwie brackie, tak? Czyli... W Krakowie zachowały się dokumenty mówiące o funkcjonowaniu tego bractwa szkapleżnego od około 1600 roku. Wiadomo, że trochę wcześniej powstało to bractwo, natomiast księgi brackie, księgi, w których wpisywano poszczególnych członków, właśnie zachowały się od roku 1600. Te księgi brackie były specjalnie ozdabione. Pierwsze karty są wykonane z pergaminu i tutaj właśnie z malowanymi przedstawieniami, tytułem bractwa. Tutaj pokazana jest również Matka Boża taka szkapleżna, też po części płaszczowa, która obejmuje łaską wszystkich przedstawicieli stanu, więc mamy tutaj zarówno osoby świeckie, mamy króla, możnych, ale też biskupa, papieży, kardynałów. Tutaj mamy herb królewski i mamy akurat w tym przypadku od lat 60. XVII wieku wpisy poszczególnych osób świeckich, które wstępowały do bractwa. Nie tylko świeckie, oczywiście również były to osoby duchowne, czasami całe konwenty. Natomiast ta karta pokazuje ubiór bracki. To jest ten rząd drugi, można powiedzieć. Widzimy jedynie wysokie kaptury zakrywające głowy i rzeczywiście bractwo, bractwo szkapleżne, ich ubiór zasłaniał całą twarz, więc też nie było widać, kto jest członkiem bractwa, więc też nie trzeba było specjalnych przywilejów dla poszczególnych osób, ponieważ w bractwie wszyscy byli równi. Tutaj oczywiście są inne atrybuty, które należały do bractwa. Mamy je pokazane w muzeum. Właśnie te laski brackie, chorągwie, inne elementy związane z wyposażeniem kaplicy brackiej. Bogactwo materiałów. Przeszliśmy od pergaminów przez przeurocze ręką młodych ojców czynione przysięgi
już takie wieczyste, przez zdjęcia, przez księgi brackie. Jest więc co badać. Tak. Więc kto ma ochotę, no to zapraszamy pewnie tutaj. No nie wiem, pan archiwista tutaj, pan doktor zaprasza. Oczywiście zapraszam. To nie są tylko rzeczy, nie wiem czy wspomnieliśmy na początku, nie tylko związane z klasztorem krakowskim, ale również z innymi klasztorami, które należały do prowincji polskiej, a potem również do prowincji ruskiej, czyli wszystkie klasztory, które na przykład zostały zamknięte po II wojnie światowej, ponieważ znalazły się już za granicą, to te wszystkie materiały... Repatriowane były. Tak, więc te wszystkie materiały tutaj się znajdują, więc można oczywiście szukać tych informacji również u nas. Dobrze, nawet taki krótki przegląd pokazujący jaki to jest skarbiec faktycznie informacji. Bardzo ślicznie dziękujemy. Zapraszam serdecznie. I no właśnie polecamy każdemu, kto chce zgłębiać historię karmelitów. Wpisane informacje, jak należy funkcjonować w bractwie, ale też są wydatki i przychody, ponieważ bractwo miało swoje finanse, również mogło pozyskiwać fundusze z różnych dzierżaw, z różnych czynszów. Czyli mamona wszędzie jednak potrzebna była, żeby nawet i dobro czynić. Tak?